Arx. Krótka kronika zachłanności. Kiedy opuściliśmy nasze małe światy, wydawało się, że kosmos jest tak ogromny, że starczy go dla wszystkich, ale ambicja rządzenia innymi okazała się jeszcze większa. A nowe zasoby dały tylko nowy pretekst, by się zabijać. Moce psioniczne, dziwaczne relikty, ale też stare dobre paliwko, no i oczywiście broń. Mnóstwo broni. Zanim się wszyscy zorientowali, powróciły dawne zwyczaje: niewolnictwo, terror i ludobójstwo. A przestraszeni własnym okrucieństwem utworzyli Radę. Zrzeszenie ras, gildii, wojskowych, urzędników, każdy chciał mieć swoją działkę w zaprowadzeniu pokoju. No cóż, intencje były piękne, ale pieniądz i wpływy silniejszych zamieniły Radę w kolejne pole bitwy. Kto miał ich głos, mógł mocniej i paskudniej gnębić mniejszych i słabszych. Arx nie ma miejsca dla słabszych. Nie chcesz być zjedzony, to musisz jeść innych. Nauczę cię więc kilku podstawowych zasad, jakie panują w świecie Arx. Witaj. Arx tak naprawdę ma proste zasady, ale trochę inne od tego, co do tej pory graliśmy, więc pierwszy kontakt może sprawić trudności. Zacznijmy jednak od podstaw, jak przebiega rozgrywka i o co walczymy. Gra tutaj została podzielona na 5 rozdziałów. Każdy taki rozdział to zestaw rund. Każda runda to zagranie karty przez wszystkich graczy przy stole. Cały więc rozdział trwa do momentu, aż gracze zejdą ze wszystkich swoich kart akcji. Zagranie jednej takiej karty to tura gracza. A więc kręgosłupem gry są karty akcji. W wielkim skrócie, każda osoba w swojej turze zagrywa i wykonuje jakieś akcje, aby jak najlepiej przygotować się do punktowania na koniec rozdziału, kiedy wszyscy już zejdą z kart. W tej grze to gracze decydują, za co i ile punktów będzie przyznawane na koniec rozdziału. Te nagrody to takie tytuły nazwane ambicjami, gdzie 2 pierwsze miejsca są punktowane i jest to jedyny sposób na zdobycie punktów w tej grze. Mamy więc 5 pól takich tytułów, naszych ambicji, za które możemy zapunktować. A więc dzięki zebranym kartom, żetonom, surowców czy elementom naszych przeciwników będziemy tutaj walczyć o zwycięstwo. I tak, paliwo i materiały będą nam potrzebne, jeśli chcemy zdobyć tytuł Tycoon. Nasze trofea posłużą do wygrania walki o tytuł Warlorda. Chwytając natomiast jeńców, dostaniemy punkty w rywalizacji o tytuł Tyrana. Zbierając psionikę, zawalczymy o tytuł Empaty, a gromadząc relikty, zapunktujemy jako Keeper, czyli strażnik. Zauważ, że na torze ambicji są symbole. One pokazują nam, z czym związany jest każdy tytuł. Natomiast numery od 2 do 6 pokazują nam, które nasze karty taką ambicję aktywują. Ponieważ są tylko 3 żetony nagród, a ambicji aż 5, to tylko część z nich będzie rozpatrywana w fazie punktacji. Ale o szczegółach opowiem już na końcu tego materiału. Wejdźmy w świat Arx i zapoznajmy się z narzędziami do pracy. Przede wszystkim mapa, podzielona na 6 klastrów. W każdym klastrze znajdują się 4 systemy, 1 brama i 3 planety, a na nich surowce do wydobycia i miejsce na budynki do postawienia. Czasem 1, czasem 2. Cienkie linie oznaczają, że poszczególne miejsca ze sobą sąsiadują. Gruba krecha mówi, że nie przejdziesz. Te dziwne symbole odnoszą się do kampanii, więc na razie się nimi nie przejmuj. A więc mamy mapę, a na niej znajdują się nasze trójkątne znaczniki. W miejscach na budynki możemy postawić albo miasto, albo starport. Teraz planszetka. W Arx nasza planszetka jest naszym magazynem. Na początku mamy miejsce na 3 towary, ale żeby zmieścić więcej, musimy się rozwijać, czyli stawiać miasta i odkrywać miejsce do składowania na naszej planszetce. Mamy też informacje o kluczach, które strzegą Twoich towarów i ściągawkę, która mówi nam, do czego możemy wykorzystać zasoby w Preludium. Masz jeszcze swoich agentów. To ich będziesz wysyłał do Rady, aby poprzez wpływy na karcie pozyskać przewagę w Radzie, czyli zdobyć karty. Gra będzie trwać maksymalnie 5 rozdziałów, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli gracze przekroczą określoną liczbę punktów. Na 2 osoby jest to 33, na 3 osoby 30, a na 4 27. A jak wygląda sam rozdział? Każdy rozdział zaczyna się od tego, że rozdajemy wszystkim po 6 kart. Każda rundę rozpoczyna osoba, która ma inicjatywę. Zagrywa kartę lub pasuje. W tej grze spasować może tylko osoba, która ma żeton inicjatywy i karty na ręku. Jeśli chce spasować, przekazuje żeton kolejnej osobie, która ma kartę i kończy rundę. Kolejną rundę zaczyna osoba z totemem. Osoba, która ma inicjatywę, zagrywa kartę główną i wyznacza kolor wiodący. Karta akcji mówi nam kilka rzeczy. Przede wszystkim numer pokazuje nam, jak mocna jest to karta. Numerki mamy od 1 do 7 w grze 4-osobowej. Na 2 i 3 graczy gramy kartami od 2 do 6. Dzwonki na karcie pokazują, ile akcji można wykonać, a to, jakie akcje można wykonać, określa kolor karty. Każdy kolor ma przypisane do siebie różne akcje. I tak, na przykład czerwona karta nazwana Aggression ma na sobie Battle, Move or Secure. Niebieska karta nazwana Mobilizacją
ma na sobie Move or Influence, a pomarańczowa karta zwana Construction ma na sobie Build or Repair, natomiast szara karta Administration ma Tax, Repair or Influence. To są wszystkie akcje, tak jak widzisz, powtarzają się na różnych, niektóre akcje powtarzają się na różnych kolorach. Akcje z zagranej karty możesz wykonywać w dowolnym miksie. Nawet powtórzyć jedną kilka razy, tyle ile masz dzwonków. Nie musisz wypełniać żadnej, możesz tylko część, twoja broszka. Na karcie jest też znacznik, który pozwala określić tytuł, ambicję, o jaką możesz zawalczyć. Zwróć na to uwagę, że ambicję może wyznaczyć tylko gracz, który ma inicjatywę i zagrywa jako pierwszy kartę w danej rundzie. Karta z numerem 7 pozwala wybrać dowolny tytuł. Co się dzieje, jeśli określimy ambicję? Numer karty zostaje zasłonięty znacznikiem 0 i taką ma wartość w dalszej rundzie. Gracz bierze najwyższy dostępny znacznik ambicji i umieszcza go na ambicji, która określa karta. Zauważ, że możemy położyć kilka znaczników na jednym polu. Po turze pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, swoje tury wykonują pozostali gracze. Jakie karty mogą zagrać? Przede wszystkim są 3 opcje do zagrania karty. Przebicie. Jeśli masz kartę w kolorze głównej karty i jest ona wyższa, to ważne, musi być wyższa od karty wiodącej. Nieważne są inne do tej pory zagrane karty, ma być wyższa od karty głównej. To przebijesz tę kartę i możesz wykonać tyle akcji, ile dzwonków jest na twojej zagranej karcie. Jeśli zagrałeś w ten sposób kartę z numerem 7, to dodatkowo następuje przejęcie inicjatywy. Kładziesz przed sobą totem inicjatywy. Oprócz przebicia jest kopiowanie. Kopiowanie wiodącej karty. Jeśli nie masz karty w kolorze, nie chcesz, nie możesz, nie wnikam, po prostu nie robisz przebicia, ale chcesz wykonać akcję taką, na jaką pozwala zagrana główna karta, kładziesz zakrytą kartę, jaką tam sobie chcesz i wykonujesz jedną akcję z karty głównej. Ostatnim sposobem zagrania karty dla innych graczy jest pivot, czyli zmiana. Bierzesz kartę w innym kolorze niż główna karta i wykonujesz z niej jedną akcję w oparciu o zagraną przez siebie kartę. Jeżeli nikt jeszcze nie przejął inicjatywy, to możesz to zrobić. Do swojej zagranej karty, czy to przebicie, kopia, pivot, nieważne, dołączasz jeszcze jedną zakrytą kartę i kładziesz przed sobą totem inicjatywy. W tej rundzie nikt już nie może go przejąć. Totem leżakuje, nikt inicjatywy nie przejmuje. Takie panuje hasło. Jeśli natomiast do końca rundy nikt nie wykonał przejęcia inicjatywy, gracz, który dokonał przebicia na najwyższej karcie, otrzymuje totem na koniec rundy. Jeśli nie było takiej karty, były zagrywane tylko kopie albo pivoty, inicjatywa zostaje w ręku dotychczasowego gracza. Dobrze, omówmy sobie wszystkie dostępne akcje. Zanim jednak omówimy szczegółowo akcje, warto wytłumaczyć tutaj termin kontrola systemu. Statki, budynki mogą być sprawne lub uszkodzone. Tutaj więc wchodzi termin kontrola. Kontrolujesz jakiś system, jeśli masz tam więcej sprawnych statków. Piknięte, uszkodzone statki pomijamy. Kiedy masz więcej takich statków niż jakikolwiek przeciwnik w tym systemie, masz tam kontrolę. Liczą się tylko statki, nie budynki. Co daje kontrola? Jeśli przeciwnik będzie chciał cokolwiek postawić w systemie, w którym kontrolę ma inny gracz, miasto, port lub statek, stawia go uszkodzonego. Uszkodzone budynki funkcjonują zupełnie normalnie, ale mają tylko 1 HP życia. Każdy twój sprawny element na planszy może przyjąć jedno obrażenie i wtedy staje się uszkodzony. Kolejny cios natomiast zmywa go z planszy. Dodatkowo, jeśli kontrolujesz system, możesz opodatkować miasto przeciwnika. Przejdźmy więc do omówienia szczegółów wszystkich kart akcji. Zacznijmy od karty szarej, czyli administracji. Akcje na niej to Tax, Repair, Influence. Jeśli chodzi o opodatkowanie, wygląda to w ten sposób. Ściągamy daninę z miasta w swoim kolorze, ale też z miast przeciwnika, nad którym mamy kontrolę. 1 dzwonek, 1 opodatkowane miasto. W swojej turze każde miasto może być opodatkowane tylko raz. Opodatkowane miasto daje ci surowiec, który produkuje planeta. Jeśli masz miejsce, możesz umieścić go na swojej planszetce. Kiedy otrzymujesz lub wydajesz zasoby, możesz dowolnie przedstawiać zasoby na swojej planszetce. Jeśli masz nadmiar zasobów, no to po prostu odrzucasz coś i wkładasz na to miejsce i wkładasz po prostu do planszetki nowy produkt. Jeśli ściągasz podatek od kontrolowanego miasta przeciwnika, oprócz zasobu zabierasz z jego zasobów agenta i umieszczasz go u siebie w polu jeńców. Pole jeńców to twój fundusz inwestycyjny do uzyskania tytułu tyrana. Otrzymujesz agenta, nawet jeśli nie wziąłeś zasobów. Repair, naprawa.
Napraw swój jeden statek lub obróć jeden żeton budynku na stronę nieuszkodzoną, w dowolnym miejscu na mapie, bez płacenia. Ograniczeniem jest tylko liczba akcji wydanych na tą turę. Influence. Wyślij agenta na dowolną kartę rady, court, jeden dzwonek, jeden wysłany agent. Karta pomarańczowa, construction. Dostępne akcje, build i repair. Akcja budowy pozwala zbudować miasto, starport lub postawić flotę. Żeby zbudować jakikolwiek budynek, musisz mieć już w tym systemie jakikolwiek element. Żeby zbudować statek, musisz mieć tam swój starport. Ważne jest to, że jeden starport buduje tylko jeden statek, a budując miasto zabierasz skrajnie lewy żeton z planszetki. Umieszczony budynek nie może być zdjęty, chyba że zdejmie go flota przeciwnika, ostrzeliwując rakietami. Pamiętaj, że jeśli budujesz coś w systemie kontrolowanym przez przeciwnika, umieszczasz to jako uszkodzone. Karta niebieska, mobilizacja. Mamy tutaj akcję ruchu. Polega ona na tym, że bierzesz dowolną liczbę swoich statków z jednego systemu i przenosisz je do jednego sąsiadującego systemu. Poruszasz się tylko przez cienkie linie. Tu jest kawałek grubej krechy, co może być mylące, ale jest to tylko po to, żebyś nie skoczył stąd do sąsiedniej bramy. Inna opcja ruchu to katapultowanie statku. Jeśli rozpoczynasz ruch ze swojego portu kosmicznego, możesz skorzystać ze skoku. Dzięki temu możesz poruszyć się do momentu, aż nie wlecisz w przestrzeń bramy, która jest kontrolowana przez innego gracza. Albo wlecisz w system z jakąkolwiek planetą. Dwie opcje cię mogą zatrzymać. Brama, na której kontrolę ustanowił przeciwnik, lub jakakolwiek, nawet pusta planeta. Zanim się zatrzymasz, możesz zostawić poszczególne statki w mijanych bramach. Oczywiście części mapy nie biorące udziału w grze nie mogą być odwiedzane. Systemy nimi oddzielone traktuj je jako sąsiadujące ze sobą. No i przechodzimy do najciekawszej karty, czerwona karta, agresja. Mamy tutaj move, który został już omówiony, no i battle, bitwa. Nie będę cię okłamywał. W pewnym momencie poleje się krew i lepiej, żeby twojej ulało się mniej. Wybierz jeden system, gdzie masz twój statek i jednego obrońcę, którego elementy się tam znajdują. Gromadź kości, jedna kostka za każdy statek, który tam posiadasz. Możesz maksymalnie użyć 6 kości jednego rodzaju. Możesz wybrać czerwoną, assault, niebieską, skirmish lub pomarańczową raid. Symbole na kościach oznaczają płomyk, obrażenia, które musisz sam sobie zadać. Gwiazda, obrażenia dla obrońcy. Pusta ścianka, nic się nie dzieje. Trójkąt w gwieździe to obrażenia dla budynku obrońcy. Klucze to symbole pozwalające na grabież zasobów lub kart. Celownik oznacza salwę wszystkich nieuszkodzonych statków obrońcy w twoją stronę. Obrażenia zawsze przydziela atakujący. Od niego też zależy, czy będzie rozkładał je tak, aby zdejmować jak najwięcej elementów z planszy, czy bardziej skupi się na ich uszkadzaniu. Co robią kostki? Czerwone kostki pozwolą uderzyć mocno, ale prawdopodobnie ty też oberwiesz. Na niebieskich może być pudło albo obrażenie dla obrońcy. Pomarańczowe kości głównie służą do okradania obrońcy i zadawania obrażenia budynkom. Ale też jest płomyk i celownik, więc mogą uszkodzić i ciebie. Kości pomarańczowe możesz użyć tylko w systemie, w którym przeciwnik ma swój budynek. Lub w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma już żadnego budynku na mapie, wtedy możesz użyć kości pomarańczowych. Jaka jest kolejność rozpatrywania obrażeń? Najpierw wybierz płomyki. Każdy taki płomyk zmusza cię do zadania sobie jednego obrażenia. Później mamy celownik. To oznacza, że zostałeś namierzony przez obrońców. Każdy sprawny statek obrońcy zadaje ci jedno obrażenie. Takie obrażenia zadajesz raz na walkę. To znaczy, że nieważne ile wypadnie takich symboli, namierzenie rozpatruje się tylko raz. Teraz policz obrażenia dla obrońcy. Każda gwiazda to obrażenie, które mu zadajesz. Najpierw musisz zniszczyć statki, aby móc atakować budynki. Chyba że wypadł trójkąt w gwiazdce na pomarańczowej kości. To oznacza, że uderzasz prosto w budynek. Jedno obrażenie za symbol. To są obrażenia, które przydzielasz jednocześnie. Jeśli po tej wymianie uprzejmości zostały na planszy jakieś twoje statki, sprawne lub uszkodzone, a na pomarańczowych kościach wypadły klucze, należy przejść do fazy grabienia. Każdy wydany kluczyk pozwala ci pokonać jeden kluczyk na planszetce, czy karcie obrońcy. Każdy obiekt, który możesz złupić, ma swoją cenę w postaci symboli kluczy, które musisz jednorazowo wydać, aby to zdobyć. Wszystkie elementy z planszy, które zostały zniszczone, trafiają na pole trofii z walczących przeciwników. A to zbliża ich do tytułu Warlorda, czyli po słowiańsku wataszki. Czasem posuniesz się w swoich atakach zbyt mocno i rozwalisz komuś miasto. Są pewne następstwa tego okrutnego czynu, w końcu dokonałeś ludobójstwa. Wywołujesz oburzenie, tzw. outrage.
w ONZ, to znaczy w Radzie. No i jesteś zmuszony odrzucić wszystkie zasoby ze swojej planszetki i karty gildii, które mają na sobie symbol zniszczonej właśnie planety. Więc jeśli zaatakowałeś planetę z paliwkiem, z twojego tableau wypadają wszystkie żetony paliwa i odrzucasz wszystkie karty, które mają na sobie żeton paliwa. Oprócz tego weź pionek swojego agenta i zasłoń nim na planszetce zasób, który jest teraz sankcjonowany. W naszym przykładzie jest to paliwo. W ramach rewanżu na Radzie możesz przejąć jedną kartę, na której znajduje się jakikolwiek agent obrońcy, którego miasto właśnie zniszczyłeś. Kartę taką umieść w swoim tableau, swoich agentów z tej karty, jeśli są, umieść w zasobach, a pozostałych agentów z tej karty, przeciwników, umieść w trofis jako jeńców. Uwaga, dobrze usłyszałeś. To jedyny moment, kiedy ludzie trafiają jako trofea, a nie do jeńców. Co oznaczają w grze sankcje? Zasłonięty zasób nie może być przez ciebie używany do wykonywania akcji w fazie preludium. Możesz je dalej gromadzić, czy używać ich do zdobycia osiągnięcia tytułu Magnat, Tycoon, nie możesz tylko z nich korzystać w fazie preludium. Ostatnią akcją jest Secure, czyli zajęcie. Przejęcie jednej karty z rady, na której masz więcej agentów niż jakikolwiek przeciwnik. Zabierz tą kartę do swojego tableau, swoich agentów do własnych zasobów, a agentów przeciwników zamknij na polu jeńców, którzy będą twoim funduszem w drodze po tytuł tyrana. Jeśli znajduje się na niej informacja after secure, czyli po przejęciu, to rozpatrz działanie tej karty i odrzuć ją na stos kart zużytych. Następnie dociągnij nową kartę stali rady i umieść ją na pustym miejscu. Faza preludium. Preludium to wstęp do czegoś większego, moment przyszykowania się do głównych akcji. Kiedy położysz kartę, a jeszcze nie wykonałeś żadnych akcji, możesz odpalić dowolną ilość preludów, a więc jeśli nie masz już kart, nie możesz wykonać preludium. O to warto zapamiętać. To jest takie okienko, w którym możesz użyć zasoby ze swojej planszetki na czynności, które masz na niej opisane, lub karty gildii, które właśnie w opisie mają moment odpalenia nazywany preludium. Ładne słowo, ale zazwyczaj kryją się za tym niezbyt miłe rzeczy dla twoich sąsiadów. Dla każdego surowca jest przypisane jakieś działanie. Materiał pozwoli ci coś zbudować lub naprawić. Jeden materiał to jeden zbudowany budynek lub naprawiony element. Paliwo po prostu wykonujesz akcję ruchu. Użycie broni wygląda w ten sposób, jakbyś wziął kartę, którą właśnie zagrałeś i dopisał na niej flamastrem akcję battle, bo w tej turze możesz wykorzystać dowolną liczbę dzwonków właśnie na akcję bitwy. Zwiększa ci wachlarz wyboru akcji. Relikt. Wykonaj akcję secure, czyli zajęcia, czyli przejęcia karty z rady, na której masz przewagę. Sonic. Wykonaj akcję, która jest na karcie głównej, czyli kopiujesz po prostu jedną z akcji z karty wiodącej. Użyte surowce nie trafiają do ogólnych zasobów aż do zakończenia preludium. Oznacza to, że jeśli czegoś zabraknie, to nie ma więcej na ten moment i nie wygenerujesz. Karty gildii. Z grubsza mamy podział na dwa rodzaje kart. Te, które bierzesz do tableau i karty głosowania, które po przejęciu wywołują jakiś efekt i lądują na stosie kart odrzuconych. Karty gildii oprócz opisu działania mają symbol kluczy, które pokazują, jak trudno je złupić, bo tyle jednorazowo podczas najazdu atakujący musi wydać klucze, aby ukraść tę kartę. Mają też symbole surowców, które liczą się przy walce o tytuł Tycoon, Empath czy Keeper, ale broni nie liczą się do żadnego tytułu. Dlaczego są? Ponieważ symbole na tych kartach to też informacja, które karty musisz odrzucić, jeśli wywołałeś outrage, oburzenie na danym symbolu. Punktacja na koniec rundy. Kiedy gracze nie mają już kart, oznacza to, że minęła ostatnia runda. Inicjatywa została określona na kolejny rozdział, pora więc na przyznanie tytułów i wzmocnienie toru władzy. Czyli po prostu przyznanie sobie punktów. Osoba z pierwszym miejscem bierze wszystkie większe wartości na danej ambicji. Jeśli jest kilka żetonów, no to sumuje te wartości. Osoba druga bierze mniejsze stawki. Jeśli jest remis na pierwszym miejscu, to gracze otrzymują mniejsze wartości, a kolejni gracze nie dostają już nic. Po tym jak znaczniki wrócą na swoje miejsce, żeton z najmniejszą wartością, który jeszcze nie był obrócony, zostaje obrócony. Jeśli nie masz surowców powiązanych z konkretną ambicją, to nie możesz startować w walce o ten tytuł. Co zliczamy w poszczególnych ambicjach? No to w przypadku Tycoona, Magnata zliczamy sumarycznie paliwo i materiały z zasobów, z planszetki i kart. Tyran to ilość jeńców Capativis. Jeńcy po zliczeniu punktów, jeńcy z tego pola wracają do swoich domów. Warlord, podliczasz elementy z pola Trophies
i również po podliczeniu wracają one do swoich właścicieli. Keeper zliczasz po prostu relikty z zasobów i kart. Empath zlicza po prostu psonikę z zasobów i kart. Zauważ, że dopóki nie będzie punktowania na Warlordzie czy Tyranie, to te wszystkie elementy zostają na planszetkach innych graczy, więc może być tak, że ci czegoś zabraknie. Dodatkowo mamy bonus za miasta. Jeśli wystawisz te kolejne miasta z planszetki, to tutaj ukrywa się bonus. Zdobywa go osoba, która zajmie pierwsze miejsce w ambicji. Nie liczą się remisy, musi być to tylko i wyłącznie pierwsze miejsce dla niego. Wtedy dodaje sobie kolejne punkty do punktacji za ambicję. To w zasadzie tyle. Rozpatrz ewentualnie efekty z kart gildii, które mówią po punktowaniu coś tam się dzieje. I to jest koniec. Ukończyłeś tutorial podstawowy z wynikiem zadowalającym i jesteś gotowy na odcinek o materiałach dodatkowych. Pozdrawiam serdecznie, Irek, dżentelmeni przy stole.